Hola. To jest. Strona amerykańska. Jedziemy dookoła. Jakiś komentarz. No to Jest poniedziałek rano, wyjeżdżamy w kierunku USA. Do domu. do domu. To do pracy, do szkoły i w ogóle. Nie znamy historii, nie wiemy skąd to pochodzi. Bardzo stare miasto, ja to czytałem wczoraj. Jedno ze starszych, z 4 miast tu nad tymi jeziorami. Chyba starsze jak Chicago jest. Ale się tak nie rozwinęło jak Chicago. No nie. Tutaj jest jakiś spokój wczoraj. Dalej jest Jakiś spokój dalej. w ogóle ludzi nie ma. Najgorzej, że hotele wszystkie zajmowane. No bo nie ma co robić. Już Nie, tutaj raczej były wolne hotele, mi się wydaje. Wczoraj bynajmniej. Tylko, że Queenem nie wolno skręcać w tamtą stronę. Drogę zamknęli, ale nic nie robią. Au. Nie. Nie wiem, czy teraz Most to chyba w prawo. Brawo, no. kilogram. Tak? O, aha. Pokonany. Nie, to nie. Tu ładne, tylko że te huty to takie są. Nie, wystarczy. Adaś, teraz ty odpędź szybę. To jest źle jest. Barierka widać. Nie da się wszystkiego nakręcić. Aż tu widać jak ta rzeka spada. Jest to niżej. Nie wiem, to jest... Tu jest teraz świetnie. Jakiś statek tam. Rybocy w rzece. Pod słońce. Będą śluzy zaraz, nie? Będziemy kręcić z dołu, będzie lepszy widok. Tutaj jest most, co ty robisz. Sterków. Jakiś piasek. Teraz jesteśmy na śluzami. Może kręci nos, śluz ma być. Tam będzie. Jesteś zapięta. Nie jechaliśmy przez ten most, bo skręciliśmy w prawo, bo tam jest na 75 tą zieloną taką. I pojechaliśmy tam dookoła i wróciliśmy się dopiero highwayem przez... Dobrze. No i mówię, będziemy z... Co to za most? Nie, bo to jest jakaś rzeka pewnie. Czy jakiś kanał taki. Może być ładny. Może mógł przejechać przez te same. A, tak zwykle nic. Tam most widać, tak? Dopiero. No ja przez ten most nie jechali, ale myśmy jechali tą ulicą, czyli w centrum miasta.
przejechaliśmy, ale nie jechaliśmy, powiedzieć o co chodzi. Trzeba zainteresować słuchacza. Daj, byśmy nie przejechali. Porteć, tu Nie, jest teraz porteć. będzie w prawo, Adaś. Tu jest Lewo. W lewo. W lewo. o. W lewo. Ale to jest Docks, ale który? Czekaj, właśnie. Dwójkę musimy To wyjść. nie ten, to ten następny. Tu jest jeden. Ale to chyba. dziwne, bo tu z tyłu to ja nie wiem. A jaka to miała być ulica? Do dołu? Nie, on miał być dock i nie ma żadnej ulicy, tam po prostu jest Park. zjazd z tej ulicy do dock numer 1 i numer 2. Tu masz jakiś Departament Wojny. No. No widzisz, oni tu... Mówiłem ci, że to żołnierze tym... To są parkingi. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba będzie jakoś... Nie wiem o co chodzi. To są też dodatki. Docks Park. To jest jakiś park, to może są jakieś, wiesz, muzea czy jakieś... Motelu. Tak, to tak. mi się wydaje, że trzeba się wrócić. Te doki były, ten dok tam, co się odpływa, to jest tam z tyłu będzie, bo to ulica tu zakręca. Nie, no jedźcie tam. Ale tu ulica zakręca i wrócimy się z powrotem. No można objechać dookoła. Wrócimy się w tamto samo miejsce, bo ona teraz most przynajmniej nakręca stąd. Lista. Ale Jaki on wielki. ten... Teraz jedziemy. Nie, bo to chodzi, że my teraz możemy na tym wieżę iść. A nakręcić możemy po przyjeździe. Za 10:09. Stąd co myśmy byli. The slip directly off to our left is called the museum ship, the Valley Camp. It's one of the largest museum ships on the Great Lakes. As a member of the Republic Steel Fleet, she was the first vessel through the locks after their 100th anniversary in 1955. The city of Sault Ste. Marie acquired the ship from museum during its 300th birthday celebration in 1968. If you look to your left, just beyond the city marina, you can see some of Michigan's oldest buildings. The green building was the office of the Coal Company, the Upper Peninsula's first Catholic bishop. The second set is used when the Corps of Engineers drains a lot to inspect the main or third set. Now, there is no charge for ships to use these locks, no matter how big they are, what they are. Podnosi nas już? Since the Sault Lock tours began in 1934, passengers have asked many questions about the lock. Jak się będą otwierały, to nagle. Będzie otwarte, po co to? Fajnie. Muszę się przybliżyć do Ciebie. Taki wielki statek Bo tam podniosło, ma nie? dużo więcej tego. Że on jest, musi być głębszy, nie? Adaś. Takie same.
before those gates. Run below the lock. This bridge is the only international crossing between Port Huron and Sarnia. Power Canal. It runs south through the city to that big stone plant next to dock number 2, the Edison Sioux Hydroelectric Power Plant. It was built in the American Shipbuilding Company in Lorain, Ohio. Converted to a self-unloader in 1982 and was formerly called the Armco from 1953 up until 2006, this last year. The Joint Commission of U.S. and Canada representatives decides to... So as you can see, we are now approaching the steelworks of the Algoma Steel Corporation. The plant was just recently bought out by a company called SR Steel. It was formerly an employee-owned plant. It is the main industry of Sault Ste. Marie, Ontario, and employs approximately 3,000 men and women in Wisconsin and Minnesota. All the high-grade iron ore has long been mined out. Na tak też? Na pewno. Gas is used to power 2 gas turbines, and additionally, to the right on top of the International Highway Bridge, you can see 2 flags flying about 3 railroad bridge sections in from the left, about where that black crane is right now. One's Canadian and one's American, and those flags mark the boundary between the United States and Canada. And on July 14, 1998, the Canadian lock was reopened, and it is operated by the City Parks Department. Now the new Canadian lock is only 228 feet. This orange painted steel structure to our left is the original emergency swing bridge dam for this canal. It is the only remaining dam of this kind in the world, and in an emergency, the bridge can be swung across the canal, and the gates underneath can be lowered to the bottom of the canal to shut off the flow of water. These are no longer used, of course, but they will give you an idea of how much smaller the new lock is than the old one. It's almost 700 feet of difference. And in this area, a canoe lock built in 1798. The lock and the fur company's first buildings were destroyed during the War of 1812. Patrz, czemu tego nie nagrywasz jak to A to jest dobre jak ten. Patrz jak fajnie tam jest las. No. Patrz Paula jak fajnie. To różnica wody. Teraz trzeba nagrać, później będzie jak spadnie, to nie będziemy widać. Widzicie? Opadamy strasznie. Opadamy z prędkością światła. Trzyma się Krzysiek dwoma rękami, będziemy wrócić. Pogodę. Że warto było tu przyjechać, zobaczyć. No to okej.
komentarz nadany. Teraz jest gorąco. Completely open. I'll be sewing my whistle deck on my stern line in these locks. It's kind of low, so kind of beware of that. Musi jakaś sobie poradzi. Aż mnie poszczykło normalnie. Nie trzeba tak gołą jak ta. Tam jest aparat. The steel from the Algoma steel mill. Fajnie. Electricity is sold to the Edison Sioux Power Company and Cloverland Electric Cooperative in Michigan's eastern upper right. You can see what remains of the St. Mary's Rapids, which are on pages 52 and 53 of our guidebook. Electric power plants. Also, lock and power canal construction on the American side has greatly narrowed the rapids from what they used to be. The black painted vessel in the marina over to our left was a former passenger ship called the Norgoma, and it is now being used as a maritime museum. Glass panel building to our left is called the Canadian Civic Centre, and it houses the government of Sault Ste. Marie, Ontario. Behind it are high-rise apartments. This fountain on the water to our left is called the Millennium Fountain. The city of Sault Ste. Marie, Ontario installed the Millennium Fountain to mark the year 2000. And just behind it is Francis Clark Park. This park was made famous when Queen Elizabeth II of England visited on the Royal Yacht Britannia to inaugurate the St. Lawrence Seaway here in 1959. Tugboat Anglian Lady was used when divers took a commemorative ship spell down 535 feet to the Edmund Fitzgerald. It was installed as a memorial to the seamen who died when the ship sank. This Algosar is offloading fuel for the city of Sault Ste. Marie, Ontario. Population of about 14,000, and Sault Ste. Marie, Ontario, Canada on our right has a population of about 70,000. Lake Superior is still about 16 miles north of us, and Lake Huron is 45 miles to the south. This region has a long and colorful history. Then in 1668, Father Marquette brought the message of Christianity to the Indians. Fur trading posts were established. The U.S. Army built Fort Brady here in 1823, and iron ore and copper were discovered in two international sister cities that you see here today. Now, before Michigan built the first lock in the year 1850, shore to shore ahead of us.
The vessels had to be unloaded, mounted on skids, and dragged over the land. The river on our left is named Portage Avenue because that's where the vessels were moved. This way? A nie mógł to zaczepić. Gdzie ta rzeka? Skąd ta rzeka jest? Gdzie ta rzeka się zaczyna? Gdzie ona? To? Ja nie wiem, gdzie tu jest rzeka, a gdzie tu jest już ten kwiaczki.